Jakie są prawdziwe intencje Bashara i jego cywilizacji w kontakcie z ludźmi na Ziemi? Kiedy poprosiłam o kontakt z Basharem, zostałam natychmiast wciągnięta przez tunel do przestrzeni wyglądającej jak ogromne, okrągłe akwarium. Przestrzeń ta była wypełniona niebieską energią podobną do unoszących się w powietrzu świetlistych kropel wody. Z energii tej co jakiś czas kreował się sam Bashar, przedstawiając mi poszczególne obrazy. Podczas naszego spotkania Bashar był humanoidalną istotą, ale nie wyglądał dosłownie jak człowiek. Jeśli mogłabym go do czegoś przyrównać, to jego głowa wraz z ukształtowaniem twarzy trochę przypominała z wyglądu rasę Kaminoanów znanych z Gwiezdnych Wojen. Gdy Bashar patrzył w moją stronę, to odczuwałam, jak przenikał moją energię na wskroś. Odniosłam wrażenie, że w danym momencie wiedział o mnie wszystko. Jego energia zaś była dziwna, nietypowa, zupełnie inna, ponieważ nigdy wcześniej takiej nie czułam ze strony np. dusz osób zmarłych i ich przewodników. Bashar przekazał telepatycznie, że jego cywilizacja chce nieść pokój na Ziemi. Ma na celu rozjaśnić ludzkość, która zazna kiedyś jakiejś formy oczyszczenia. W związku z tym chciałaby nam pomóc przejść przez ten proces przemiany i dostarczyć wówczas wiedzy, która stanie się powszechna. Chcemy nieść Wam dostatek, ale nie w postaci materialnej. Dostatkiem tym jest wiedza, podkreślił Bashar. Czy przekazy kanałowane przez Daryla Ankę są autentyczne i pochodzą od rzeczywistej istoty, tzw. Bashara? Bashar przyniósł mnie do wydarzenia z przeszłości, kiedy Daryl był o wiele młodszy. Siedział wówczas wieczorem przy biurku i trzymał ręce na głowie z niezadowoloną miną, jakby mu coś nie wychodziło. Kilka metrów nad nim pojawiła się dłoń Bashara, z której w stronę głowy Daryla płynęła jasna energia. Być może Bashar przekazywał mu jakieś informacje i ten je otrzymywał, ale w przypadku tej sytuacji Daryl w ogóle na nie nie reagował. Nie odpowiadał Basharowi, nie dostrzegał jego energii. Skądś lub w jakiś sposób Daryl ostatecznie otrzymuje informacje, ponieważ Bashar dodał, że ten lubi ubarwiać po swojemu otrzymywane informacje. Jakie są najważniejsze przekazy i nauki, które Bashar chce przekazać ludzkości? Bashar dwukrotnie przekazał zagadkowe zdanie: pielęgnujcie swoją cierpliwość w obliczu nieznanego. Następnie oznajmił: żyjcie w pokoju, trwajcie w przyjaźni, pielęgnujcie miłość, która jest celem wszystkiego. Wspomniał jeszcze: stańcie się oddechem ziemi, nie obracajcie wszystkiego w popiół. I po tym zdaniu ukazał mi szybkie migawki przedstawiające m.in. dżungle tętniące zielenią, stare lasy i młode sadzonki drzew. Czy nauki Bashara mają pozytywny wpływ na ludzi, którzy się nimi interesują? Bashar podkreślił wolną wolę każdej istoty i stwierdził następująco: odnosząc się do naszych przekazów, bazujcie na swoich indywidualnych doświadczeniach. Nie musicie się ze wszystkim zgadzać. Odkrywajcie stopniowo prawdę. Kiedyś wszystko zrozumiecie. Jakie przyszłe wydarzenia dotyczące Bashara i jego cywilizacji są planowane lub przewidziane? Kiedy zadałam Basharowi powyższe pytanie, zobaczyłam z daleka bardzo długi rząd jasnych postaci sunących powoli jedna za drugą, przez wąską, nieco krętą ścieżkę położoną gdzieś wysoko, bowiem w dole widać było skalistą przepaść. Było dość ciemno. W oddali było widać migotzące gwiazd. Ścieżka ta miała swój kres. Na jej krańcu lewitowało coś, co wyglądało jak kilkudziesięciometrowa szczelina o kształcie wrzeciona. Była w środku czarna, choć gdy każda kolejna postać przez nią przechodziła, wówczas można w niej było dostrzec wirujące strumienie srebrnej energii i jasne obłoki. Istoty te najprawdopodobniej przechodziły do innego wymiaru, ponieważ Bashar w tym momencie powiedział: nowy poziom nadświadomości. Jak można zweryfikować prawdziwość i wartość przekazów Bashara dla naszej rzeczywistości? Zobaczyłam oślepiający rozbłysk i Bashar odpowiedział: wypatrujcie znaków na niebie. Wydarzenia w najbliższej przyszłości otworzą Wam oczy. Przekazał jeszcze hasło: siatka energetyczna, i pokazał mi datę 2034, ale już nie wyjaśnił, co łączyło ze sobą te dwie ostatnie informacje. Czas pokaże, czy coś się wtedy wydarzy. Kontakt z Basharem rozpoczęłam od zaproszenia do rozmowy. Niedługo później przede mną otworzył się tunel przypominający zakrzywiającą przestrzeń wyrwę.
Wyglądał jak utworzony z krystalicznej wody na tle gęsto porośniętego jasnego lasu. Weszłam do tunelu i znalazłam się w ciemnym pomieszczeniu o okrągłych ścianach, na środku którego stała wielka biomaszyna, licząca sobie kilka pięter wysokości i sięgająca aż do sklepienia. W jej strukturze widoczne były wystające rurki, a sama ona pokryta była czymś, co nie przypominało tworu rąk ludzkich. Obudowa przypominała jakiś czarny, organiczny nalot lub twór geologiczny. Na myśl przychodzi zastygnięta magma. Wszystko było luźne i ruchome. Maszyneria przypominała kolumnę podtrzymującą strop. Pomieszczenie, pomimo że nie posiadało źródła światła, to wszystkie elementy w nim były dobrze widoczne. Dookoła maszyny było siedzisko przypominające niskie ogrodzenie, a z wyższych partii urządzenia odchodziły rurki, na których końcu umieszczone były sondy. Co to za maszyna? Po co mi to pokazujesz? Bashar przesłał myśl, że jest to maszyna do udzielania informacji, a w zamian pobiera energię. Informacje nie zawsze są prawdziwe, czasem tylko po części, a czasem wcale. Zauważyłam 2 osoby korzystające z maszyny, było to 2 mężczyzn. Usiedli na siedzisku, a do głowy przyczepili sobie sondy. Gdzieś w dalszej części pomieszczenia siedział człowiek, którego rozpoznałam jako Daryla Anka. Na oczach miał zawiązane przepaski. Siedział i śmiał się. Odebrałam również wiadomość, że Daryl Anka o Basharze dowiedział się od kogoś. Nie przekazuje informacji, które uzyskuje z wyższych pobudek. Z informacji, jakie uzyskałam, wynika, że pewna osoba, która również ma kontakt z Basharem, jest w trakcie pisania książki. Czy pokażesz mi, jak wyglądasz? Bashar ukazał się jako byt astralny emanujący złotym kolorem. Miał 2 nogi i 2 ręce oraz tors. Wyglądem nie różnił się zupełnie od człowieka, a na głowie miał hełm. Skąd pochodzisz? Dostałam obraz przedstawiający filary stworzenia. Czy jesteś istotą fizyczną? Jestem fizyczny i niefizyczny. Czy znajdujesz się w naszym wymiarze? Jest to wymiar bliski waszemu. Czy twoja cywilizacja nam zagraża? Możliwe, że znaleźliby się i tacy, ale ja do nich nie należę. Co chcesz przekazać ludziom? Są przed wami zmiany. Obserwujemy coraz większe zezwierzęcenie wśród ludzi. Tych, którzy mogą i chcą otrzymywać pomoc, chcemy przygotować. Wasza ścieżka rozgałęzia się. Moim oczom ukazują się 2 obrazy, następujące jeden po drugim. Pierwszy przedstawia człowieka samotnie stojącego na ogromnej, płaskiej, betonowej przestrzeni. Patrzy w dal na ogromną, liczącą kilkaset metrów kolumnę kończącą się w chmurach. Kolumna jest czarna, zbudowana z podobnej materii co maszyna z początku wizji. W zasięgu wzroku nie ma żadnej rośliny ani żadnego zwierzęcia. Ziemia jest jałowa. Drugi obraz przedstawia park z fontanną. Jest piękny, słoneczny dzień. Na obrazie spotyka się nowoczesność i technika z przyrodą. Ściany budynków oraz inne konstrukcje są białe, a ich kształty są obłe i gładkie, przypominające rzeczne kamienie. Fontanna przypominała wodospad, z którego spadająca kaskadami woda wpływała do otoczonego barierką zbiorniczka. Był chodnik z białych płyt oraz nowoczesne ławki. Zieloność współgrała z tym krajobrazem, tworząc mieszankę technologii, surowego japońskiego stylu, łączenia elementów naturalnych z techniką oraz elektroniką. Daryl jest połączony białą nicią z tworem, jakim jest Bashar. Idąc z przewodnikiem za tą linią, docieramy do większej, około 2-metrowej kuli energii. Wygląda jak żarzący się sodalit. Kula ta odpowiada z charakterystycznym drżeniem tonacji, jak w języku arabskim. Mówi, że jest niefizyczną istotą. Świat jego jest wieczny, ale i czasowy. Nie jest jednak tak czasowy jak ziemski świat fizyczny. Nasz kiedyś się skończy, a im chodzi o naszą transformację, abyśmy mogli dołączyć do reszty. Wszechświat potrzebuje wysoko rozwiniętych duchów, aby móc zasiedlać się, rozszerzać dalej, bo rozszerzanie wszechświata jest jakby połączone z rozwojem świadomości istot. To nieodłączne. Bashar jest istotą, która nigdy nie była człowiekiem,
jest jakby poza planem ziemskiej szkoły. Faktycznie nie pochodzi z naszego świata, ale to nie jest świat fizyczny. Daryl nie jest człowiekiem pozbawionym wad, jest pomiędzy, w równowadze, ale nie jest ideałem. Jest za to dobrym przekaźnikiem. Wszystko zaczęło się podczas stanu jakby snu, ale i jawy. Widzę, jak Daryl leży, nagle podnosi się, ma szeroko otwarte oczy, jakby odkrył w sobie coś. Może to wtedy po raz pierwszy tak wyraźnie usłyszał głos Bashara. Bashar, zapytany o Roberta Monroe, odpowiada, że Robert był wiekowy, przyczynił się do naszego rozwoju, ale czasowo już był ograniczony. Dlatego takie istoty jak Daryl i inni w nowych czasach otrzymują więcej informacji, są bardziej dostosowane. Bardziej niż Robert, którego ograniczały czasy, w których żył. To tak, jakby rozwój istot rozwiniętych był dalej posunięty w porównaniu z istotami rozwiniętymi z przeszłości w stosunku do poprzednich dekad. W zasadzie to nie wiedziałem, o co mogę jeszcze spytać, poczułem dostatek. Skupiając się na sercu, posłałem delikatne strumienie energii, miłości, poczułem wdzięczność, uśmiechnąłem się. Moim pomysłem na zebranie informacji od istoty Bashara jest nawiązanie kontaktu oraz przeprowadzenia z nią wywiadu w formie normalnej rozmowy. Moja prośba jest wysłuchana. Zostaję zaproszony w odległe rejony wszechświata, ponieważ podróż trwała dłuższą chwilę i wymagała odczuwalnego dostrojenia się do przestrzeni istoty Bashara. Docieram do ich planety, przypominającej kształt eliptyczny. Wchodząc w przestrzeń widzę atmosferę, jak nasze niebo. Kolory jaśniejsze niż nasze, kontrast mocno odczuwalny. Bardzo wysoka zabudowa w formie wysokich, ciemnych budynków. Są to obszary na Ziemi mocno zagęszczone taką zabudową. Przypomina mi to materiał jak nasze bloki skalne, góry bądź piramidy. Tylko nie stożkowe jak nasze, a takie bardzo wysokie, prospadłościane. Nie widzę form komunikacji miejskiej nam znanej, ponieważ jest pusto pomiędzy budowlami. Dróg, chodników, sieci komunikacyjnych, trakcyjnych, lotniczych, jak na Ziemi nie dostrzegam. Opiekun tego miejsca z miłą chęcią dzieli się wyjaśnieniami. Zaczynam rozmowę pomiędzy mną a opiekunem. Widzę, że zastanawiasz się nad złożonością naszej planety. Zdecydowanie tak. Przybywam do Was z planety Ziemia w celu zebrania informacji na temat Bashara. Możesz wytłumaczyć i opisać mi miejsce, w którym się znajduję? Pewnie. W trakcie drogi do nas odczuwałeś na swoim ciele szereg różnych wibracji. Są one wynikiem dostrojenia się do naszego półświata. Mogąc uprościć nasze położenie, powiem, że dotarłeś w przestrzeń, gdzie w pewnym stopniu graniczy pomiędzy znanym Tobie światem fizycznym, a dalszą częścią wszechświata, która nie potrzebuje już znamion fizyczności. Czysta energia w zupełności nam wystarcza do funkcjonowania z wykorzystaniem pełni możliwości znanych Tobie oraz tych, które daje życie w samej energii bez doznań fizyczności. Przybywając do przestrzeni Waszej planety, dostrzegłem kilka podobieństw, lecz zaciekawiło mnie kilka elementów. Odczuwam ciągłe wibracje w fizycznym ciele. Przybywając, widziałem, czułem przestrzeń, atmosferę, słońce mówiąc po naszemu. Zwróciłem uwagę na skupioną zabudowę o formie mało mi znanej. Widzę przestrzeń w tej zabudowie. Odczuwam w niej obecność istot, choć ich nie widzę. Patrząc na całość planety, widzę areały niezasiedlonej Ziemi oraz części, w których wiem, że coś jest, lecz nie widzę tego. Planeta jest fizyczna w jakimś stopniu. Zamieszkuje tu kilka cywilizacji na różnym poziomie rozwoju, stąd różnice, których nie rozumiesz. Atmosfera, Ziemia oraz Słońce, mówiąc Twoim językiem, są w stopniu do tego niezbędnym dla istot, które tego potrzebują. Woda, fauna i flora działa tu zupełnie inaczej, dlatego i te kwestie są inaczej widoczne, odczuwalne. Zaludnienie bądź jej brak wynika z charakteru istnienia danej istoty. Znajdujemy się na pograniczu świata fizycznego z czysto astralnym, dlatego wszystkiego nie widzisz, a te istoty wszystkiego nie potrzebują. Pojawiają się z potrzeby doświadczenia czegoś fizycznego.
Jeśli potrzeby nie ma, nie materializują się, mimo że cały czas i wszystkich odczuwasz. Dlatego wiesz, że ktoś bądź coś tu jest, a tego nie widać. Planeta daje możliwość życia w kilku wymiarach, więc nic nikomu tu nie koliduje. Wielowymiarowość oraz formy energetyczne i fizyczne powodują dostrajanie się Ciebie do wielu obszarów jednocześnie. Mieszkańcy przechodzą szkolenia adaptacyjne, aby móc się poruszać i żyć tu w pełnej harmonii. Ty tego nie potrafisz w takim stopniu jak my, więc dlatego zostałeś przywitany przez opiekuna. Różne istoty i ich cywilizacje w jaki sposób tu funkcjonują i żyją? Planeta to miejsce przejściowe. Cywilizacje kończące rozwój w świecie fizycznym mogą u nas odbywać proces przejścia. To skomplikowane i długotrwałe procesy, więc szczegółowo omówimy to innym razem, jeśli będziesz mógł i chciał nas odwiedzić. Planeta częściowo jest fizyczna, a częściowo nie. Elementy fizyczności mogą być moderowane na potrzeby cywilizacji, która z tego korzysta. Mamy tu wiele cywilizacji i aby żyły w harmonii, został wypracowany taki proces adaptacji. Fizyczność jest tu narzędziem pracy, dlatego wielu kwestii nie widzisz. Cywilizacje odchodzące z materii zwalniają energię, a zatem przestrzeń fizyczności, którą wytworzono dla nich. Na tym poziomie rozwoju każda cywilizacja poznała całą wiedzę i doświadczenia fizyczności, więc dlatego materia to miłe narzędzie. U nas cywilizacje są oddzielone w bardzo wysokim stopniu, więc widzisz tylko ludzi korzystających z planety. Elementy przejściowe w cywilizacjach jak piramidy, niezbadane obszary nauki, komunikacji i sensu jeszcze nie tworzą dla Was przynależności do czegoś głębszego. Tu współgra wszystko i wszyscy ze sobą w bardzo piękny sposób, dlatego materia jest i jej nie ma. Dostrzegłem kilka cywilizacji na różnym poziomie rozwoju. Korzystając z tego wątku, mam pytanie. Przybywam z intencją poznania istoty, którą u nas nazwano Bashar. Czy istnieje możliwość, abym mógł porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na te pytania? Przygotowaliśmy w grupie moich znajomych owe pytania. Dobrze, czekają już na Ciebie. Dziękuję za wspaniałą rozmowę. Do usłyszenia, mój nowy przyjacielu. Następnie, dzięki dostępnym na planecie technikom podróży poprzez opiekuna, zostałem przekierowany w nieznane mi miejsce. Trafiłem do celu. Znajduję się w jakimś ogromnym pomieszczeniu. Sala ma dziesiątki, a może i setki metrów wysokości, szerokości i długości. To wnętrze skały bądź widzianej mi z zewnątrz formy zabudowy, którą próbowałem opisać wcześniej. Dostrzegam istoty, więc chwilę porozmawiam. Zaczynam rozmowę pomiędzy mną a Radą. Witajcie, przybywam z planety Ziemia w celu otrzymania informacji na temat istoty Bashara. Na moją prośbę opiekun tej planety przekierował mnie do Was. Witaj, podróżniku. Dowiedzieliśmy się o Twoim przybyciu, więc dlatego jesteśmy. Opiekun zawsze wita nowych gości, więc musiałeś chwilkę poczekać. Teraz mamy dla Ciebie czas, więc możemy porozmawiać. Na poczet wywiadu przyjmę określenie Waszej istoty jako Rada Starszych. Przejdę do rzeczy w takim razie. Przyszedłem dowiedzieć się, kim bądź czym jest Bashar. Jakie płyną z tego nauki dla nas, Ziemian? Czego możemy się dowiedzieć? Na co zwrócić uwagę? Powiedziano mi, że na Ziemi Bashar ma medium, które przekazuje jego wiedzę. Mam kilka sformułowanych pytań, więc może uda mi się poznać odpowiedzi. W takim razie opowiemy o sobie, a później zdecydujemy, co i jak poczynimy dalej. Widzisz nas jako grupę istot. Każda z nas nie posiada w pełni uformowanej formy, lecz przypominamy wyglądem humanoida. Postacie o wysokości kilku metrów. Kształt definiują skompensowane formy różnych energii. Skupiona energia służy nam tak jak narzędzie czy pojazd Tobie. Nie jesteś tym, lecz korzystasz z tego jako dar w celu dalszego rozwoju swego ducha. Na poczet naszej rozmowy tak nas widzisz. Nazwa fizyczna czy szczegółowy opis nas nie jest potrzebny, gdyż istotniejsze jest to, dlaczego i jak tu jesteśmy. Mówiąc o miejscu, wygląda to niewyobrażalnie wielkie, lecz to takie złudzenie patrząc fizycznym okiem. Odbywałeś kiedyś podróż do wnętrza Ziemi. Wyglądem i charakterem widzisz podobieństwa. Tu, jak i u Was, takie miejsca występują.
Różne istoty na Ziemi korzystają z takich miejsc. Tu już potrzeby takowej nie ma. Może to być informacją dla niektórych z Was, że nie jesteście sami. Jak widzisz, widoczna przestrzeń jest dla Ciebie bezpieczna. Znajduje się tu na tyle miejsca oraz energii, aby w spokoju móc egzystować, nie przeszkadzając żadnej istocie, rasie, cywilizacji w rozwoju. U nas jest to mimo wszystko dostępne dla każdego, a u Was jeszcze odizolowane od reszty. Przyjdzie czas, że będziecie na poziomie zbliżonym do tego, jaki panuje tutaj. Kontekst opisu Was samych rozumiem, forma, podobieństwa i charakter przestrzeni na obu planetach ma większe znaczenie? Jest to informacja mówiąca, że nie jesteście sami. Patrząc z tej strony można wnioskować, że owe miejsca zamieszkiwać mogą różne istoty, mówiąc po Waszemu, dobre jak i złe. Niezależnie o których mowa, widzisz, że charakterystyka energetyczna takich miejsc jest podobna i bezpieczna dla każdego. Ciężko stąd wyjść, jak i znaleźć się w jej wnętrzu. Za każdym razem ktoś bądź coś pomaga w tym. Jeśli korzystają z tego negatywne istoty, owe miejsce tworzy dla nich zamkniętą przestrzeń i aby ją opuścić, należałoby wytworzyć niewyobrażalnie dużo energii, dzięki której nastąpiłoby uszkodzenie powłoki. Jeśli z przestrzeni korzystają pozytywne istoty, wystarczy odpowiednio dobrze się dostroić i skupić energię. Oba przypadki wymagają znaczących nakładów energii, stąd też pojęcie ładowaniem się energią u Was się przewija. Spotkają się już z tego typu możliwościami. My jako ludzkość jeszcze nie potrafimy tego zrozumieć. Potrzebujemy czasu, aby każda istota ziemska mogła korzystać z takich możliwości prawidłowo. Powiedzcie zatem coś o istocie Bashara. Mam przygotowane pytania, jeśli mogę. Dobrze. Z racji charakteru pytań propozycja jest taka. Zadasz poszczególne pytania, my pokażemy Tobie odpowiedź, a Ty po swojemu będziesz to opisywać. Dobrze. Jakie są prawdziwe intencje Bashar i jego cywilizacji w kontakcie z ludźmi na Ziemi? Intencje, jakie potrafiłem zrozumieć, określone są wobec skupienia uwagi ludzkości na różnych aspektach rozwoju życia fizycznego. Chodzi o większy sens, zwrócenie uwagi na nieznane, aby ludzkość na nowo spojrzała na to, czego nie rozumie, co wypiera. Odnoszę wrażenie, że te istoty odczuwają podejście negatywne i pozytywne od nas w tym zakresie. Czy przekazy kanałowe przez Daryla Anker są autentyczne i pochodzą od rzeczywistej istoty tzw. Bashara? Rozumuję, że w jakimś stopniu tak. Musimy brać pod uwagę czynnik ludzki, umiejętność interpretacji otrzymanych przekazów. Zrozumiałem, że Daryl skupiony jest na poszczególnej istocie, danym nurcie myślenia czy sposobie myślenia. Nie oceniając, czy to dobre, czy też złe, mógłbym zinterpretować, że w takim razie głębszy sens może być inny, a sama istota posiadać głębszy sens. Jakie są najważniejsze przekazy i nauki, które Bashar chce przekazać ludzkości? Zmiana zamkniętego myślenia na coś bardziej otwartego, dopuszczanie do siebie nieznanego, akceptacja, że posiadamy wiele niezbadanych obszarów życia, nieznanych istot czeka na kontakt z nami. Coś, co możemy odbierać jako negatywne dla nas. Na przykład wspomniany kontakt, ujawnienie się istot czy wiele różnych zmian poprzez to ma znaczenie. Chyba stosunek do tego, podejście człowieka do życia ma i będzie miało bardzo ważne znaczenie niż to, co teraz posiadamy w ludzkim życiu. Czy nauki Bashar mają pozytywny wpływ na ludzi, którzy się nim interesują? Nauki Bashar pokazane są w formie symbolu. Opisuję teraz scenę, która jest mi pokazana. Widzę, że jakiś nurt myślenia ma wiele znaczeń, natomiast ludzkość wybiera tylko jedną część całości, wokół czego określiła skupienie. Możliwe, że nauki Bashar z nastawieniem na to, co powiedziane, napisane, może tworzyć wycinek całej prawdy, więc warto spoglądać z pozytywnym dystansem do tego. Rozumiem, że nie robiąc tak moglibyśmy wciągnąć się w jakiś nurt myślenia, kierunek rozwoju, jednocześnie nie biorąc innych aspektów pod uwagę.
Jakie przyszłe wydarzenia dotyczące Bashar i jego cywilizacji są planowane lub przewidziane? Jakiś przełom w nawiązaniu do tego, co napisane. Ktoś, coś może się ujawnić ludzkości, a ludzkość to zrozumieć. Co to było przekazane, prowadzi do ważnego punktu w rozwoju. Niektóre osoby patrzą na to pozytywnie, niektóre negatywnie. Jak można zweryfikować prawdziwość i wartość przekazów Bashar dla naszej rzeczywistości? Nawiązanie do przełomu cywilizacyjnego. Coś odkrywamy, co może budzić wiele wątpliwości i dawać też jednocześnie nadzieję. Pod pojęciami wydarzenia i weryfikowanie przewijało mi się kilka myśli. Nawiązanie do cywilizacji, które ludzkość bierze za naszych stwórców, jak na przykład Anunnaki, Plejadianie, no i tego typu nazwy. Kolejne kwestie tyczą się pracy wewnątrz w nas. Na przykład nauki Bashar tworzą teorie, określają istoty, które są wsparciem bądź przeciwnie. Interpretuje, że nie ma potrzeby, aby doszukiwać się takich kwestii zrozumienia wszystkiego, a bardziej chodzi o otworzenie się na nieznane nam dotąd możliwości, istoty, planety, bo pokusy czy zagrożenia wynikające z rozwoju, a bardziej ludzkiej natury. Tak pokrótce potrafiłem zinterpretować wizję. Czy jesteście w stanie coś w formie podsumowania powiedzieć? Dziękujemy Tobie za rozmowę. Naszym celem nie jest określanie prawdziwości teorii, czy Bashar to prawda, czy fałsz. Prawidłowo interpretujesz charakteryzowanie. Zgadzamy się, aby nie trzymać się kurczowo jednego przekonania, bo prawdy, jakie mamy do przekazania, są początkiem naszego współistnienia. Wiele z takich podróży i kontaktów niefizycznych będziecie obalać i wychwalać. Pamiętajcie, że ważne jest to, kim dana istota jest, co dobrego dla waszego rozwoju z tego płynie i jak pozytywnie możecie z tego korzystać. Wiele idei na tle filozoficznym, religijnym czy poznawczym zostanie zaburzonych, więc będzie warto stąpać wtedy rozważnie. Jeśli poprzemy bądź obalimy w 100% przytoczoną przez Was osobę Daryla, bądź określimy do pojęcia Bashara wszystko, co możemy w obu przypadkach, zrobimy niewłaściwie teraz. W najbliższym czasie wiele wątpliwości zniknie, więc będziecie mogli kontynuować naukę. Bardzo Wam dziękuję za podróż, możliwość poznania Waszego świata i Was samych. Do zobaczenia, przyjaciele. Do zobaczenia.